Siemano, w ciągu ostatnich miesięcy sporo rzeczy zrobiliśmy. Ostatnimi czasy zauważyłem bardzo rosnącą tendencję co do tego, że wszyscy dziękują swoim widzom. Natomiast jak ma iść w parze za tym coś więcej, czyli coś, czego nikt nie chce się pozbyć, to nagle pojawia się problem. I oczywiście słowa są w tym wszystkim bardzo ważne, ponieważ za słowa wy, jako nasi odbiorcy, możecie nas rozliczać. Natomiast uważam, że takie podziękowanie jest kompletne nie tylko kiedy mamy tutaj słowa, ale również czyny. Dlatego przedstawiam wam, moi kochani, 1 000 000 złotych w setkach. I mówię absolutnie poważnie. No, także tego. No, ale po co ja wam to tak naprawdę pokazuję? Otóż, moi kochani, ani tytuł, ani miniaturka nie jest tutaj żadnym clickbaitem. Ilość zer po jedynce to nie jest żaden błąd. Jak tak na to patrzę, to powiem wam, że całkiem tego sporo. Mógłbym za te pieniądze pewnie wysadzić jakiś naprawdę fajny sportowy samochód albo go spalić. Pewnie gadaliby o mnie na całym świecie. Ale nie rozgłos za wszelką cenę, a właśnie te czyny, o których powiedziałem wam wcześniej. Ostatnimi czasy trochę hajsu zostało zarobione. Natomiast w szale robienia materiału na materiale nie było czasu w sumie wydawać tych pieniędzy, nie było czasu leżeć na wakacjach, a myśl o emeryturze jeszcze mnie nie nawiedza. Jestem natomiast z wami bardzo szczery i umiem otwarcie powiedzieć, że ta kasa została zarobiona nie tylko przeze mnie, ale przez nas. A to gigantyczna różnica, ponieważ to my wspólnie zarabiamy te pieniądze. Wy budując całą tą społeczność, budując te liczby, oglądając materiały, czy biorąc udział w akcjach, które ja dla was realizuję. Od tygodni więc przygotowujemy się do akcji, w której rozdamy wam 1 000 000 złotych. Mówię absolutnie poważnie. Rozdamy wam 1 000 000 złotych. Nie przesłyszałeś się. Dobra, ale korzystając jeszcze z sekundy twojej uwagi, chcę przekazać, że jesteśmy w trakcie budowania projektu, który mam nadzieję, a przede wszystkim wierzę, że będzie projektem mojego życia, a ta kropelka, która w tym momencie wyświetliła się wam na ekranie, zbuduje najmocniejszą społeczność na polskim YouTubie. I w sumie to nie tylko, biorąc pod uwagę, co chcemy zrobić. Korzystam z twojej uwagi, ponieważ nie tworzymy filmów w kategorii komentarzy. Wręcz przeciwnie, tworzymy treści, które są przepełnione cały czas akcją i tym, żeby się wam nie nudziło. Co za tym idzie, zabiera nam to pole do jakiejkolwiek wypowiedzi na temat tematów bieżących. Tak więc oficjalnie, żadne loterie, które pojawiają się nie za pośrednictwem mojego Instagrama bądź YouTube'a, to nie są akcje spod mojej ręki. Nieważne, czy będą podobne, czy będą identyczne, czy będą na tym samym schemacie działania, czy na zupełnie innym. Moi kochani, to nie będą akcje, które ja dla was realizuję. Jeżeli ja kiedykolwiek i jakąkolwiek jeszcze dla was zrealizuję, to będzie to prawdopodobnie ostatnia spod mojej ręki. Ze względu na to, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Nagle loterie wyskakują wręcz z lodówki. Ale przechodzimy do konkretów, moi kochani. Film zasadniczo dzieli się na 3 segmenty, ale w sumie pierwszy macie już za sobą. Drugi segment to 1 000 000 złotych, który głównie w gotówce rozdam wam, moim widzom. No i jeszcze jest trzeci. No i ten trzeci to słuchajcie, bo wyszło tak jakoś dziwnie, że kilka miesięcy temu spełniłem swoje marzenie i zamówiłem... A tutaj stop i stop. Jednak przemyślałem to i zrobię z tego osobny materiał, ponieważ to 2 zupełnie różne od siebie tematy i nie każdego może interesować ten drugi. To skoro organizacyjnie już wszystko wiecie, rozsiądź się wygodnie i możemy zaczynać. Czy oni zadzwonią po policję? Tego się dowiemy, natomiast jeżeli oni nie zadzwonią po policję, to jest, moi kochani, godzina 5:01 rano. Za tym idzie, ja zadzwonię po karetkę, jak nie pierdolę zaraz do wyra. Czemu mieliby dzwonić po policję? No dlatego, że my nie możemy tego zrobić normalnie. Oczywiście mało tego wszystkiego nie możemy im dać znać, ma być k***a niespodzianka, tak? I mamy taką oto skrzynię. Oprócz tej skrzyni mamy takie oto łańcuchy, żeby całą tą skrzynię, moi kochani, owinąć, a oprócz tego mamy kłódki ustawione na kod 7777. No i teraz tak, wypełniamy całą tą skrzynię słodyczami, które zakupiliśmy w dniu wczorajszym, a mianowicie pełno jakichś krówek, zozoli, tego, tamtego i wiele więcej. A następnie na szczyt tej skrzyni dajemy 100 000 złotych. Gdyby tego wszystkiego było mało, skrzynię zamykamy, owijamy łańcuchami i podrzucamy pod dom dziecka. Czemu mieliby zadzwonić po policję? No dlatego, że wyjdą nad ranem, a tam skrzynia owinięta łańcuchami, nie wiadomo co w środku. Wystarczy jeden telefon na 112, że mają pewne podejrzenia i moi kochani, prosto z Rzeszowa aż do Krosna antyterroryści na bombach będą zapadać. Po co? No, żeby nas zawinąć. Czy tak się stanie, czy też nie? Nie wiem, choć się domyślam. W każdym razie, żeby sobie delikatnie pomóc i nie przeciągać akcji o jakieś 8 lat, to zostawimy karteczkę. Ale nie przeciągajmy, tylko rzeczywiście to zróbmy. Akcja numer 1, 100 000 złotych. Lecimy.
No i ostatni element układanki. Proszę się nie bać. Paczka to darowizna. Nic groźnego. Ogólnie gdyby miało być tam coś groźnego, to dokładnie tak bym napisał. Jedziemy na miejsce. 2 czarne busy pełne chłopa. Wyglądamy jakbyśmy jechali na robotę. Przejeżdżamy koło miejscówki. Mamy nawet taktycznie rozrysowaną mapę. Przerzucamy się na mniejszego busa. Duży natomiast ustawiamy na przestrzał po drugiej stronie ulicy, uzbrojony w operatorów z teleobiektywami. Działamy. 5:43. Jakby sąsiedzi zobaczyli, co się tutaj dzieje, to skąd? Ja pierdolę. Ja bym poszedł na jakąś linię drzew, żeby nas z ulicy też nikt nie wypatrzył. Dobrą masz czarną bluzę, Przemek. Ty też masz szar. No ale nie krótki rękawek. Gdzie my tu chcemy zostawić? Za tym samym. Czyli przy samych drzwiach, tak? Tak. Dobra. Czekaj, chwilę oddechu, bo mnie plecy bolą. To waży chłopie z 50-60 kg. I odwrót robimy tak biegiem czy delikatnie? Nie, delikatnie. Chyba, że ktoś wyjdzie, to dzida, nie? To wtedy strzelamy. Dobra, dawaj. Stróżówka. Drzwi się otwierają w tą stronę. Nie otworzą drzwi. Teraz najnudniejszy fragment. Siadamy i czekamy na rozwój sytuacji. Mija pół godziny, mija godzina, mija półtorej. I uwaga, pojawia się ruch. Wyszedł. Ty jest. Patrzy się. Nie, palisz ruch. Chodzi dookoła. Ale zaraz się będzie rozglądał. Patrzy się na nas. Nie ruszajcie się. Idzie w naszą stronę. Bierzemy? No to k***a jedź. Na bank zadzwoni teraz po policję, na bank! Dalszy rozwój sytuacji to już typowo szpiegowskie manewry. Dron jest naszymi oczami. 300 metrów nad ziemią, a zoom możemy cyknąć taki, że widzimy wszystko, co dzieje się na dole. Chowamy się gdzieś w drugiej części wsi. Gość się kręci. Dzwoni, pali fajkę za fajką. Robi się coraz większe poruszenie. My w międzyczasie przekazujemy informację anonimowym telefonem, że kod do kłódki to 4 siódemki. Mija półtorej godziny i pada magiczne... I policja przyjechała. Otwierają pakę policjanci. Otworzyli. I właśnie im oczom ukazało się 100 000 złotych. Mamy happy end. Chyba. Bo co tam się dalej będzie działo, nie wiemy. Ale z budżetem zasilonym o 100 000 chyba już tylko do przodu. Rzeczywiście poszło w górę, ale rzeczywiście na szczęście jest sponsor. W moich rękach w tym momencie 60 000 złotych i dziś moim odbiorcą do baków leję ja. Znajdujemy się w Rzeszowie, otwarty rachunek na 60 koła. Jeżeli ten budżet nie wystarczy, a kolejka będzie wciąż duża, to z naszej magicznej torby na przykład dobierzemy jeszcze dyszkę bądź 2. Chcesz zalać zwykłą benzynę, diesla, a może gaz? To tylko i wyłącznie twoja decyzja. Ja tu jestem tylko od tego, żeby na 6 dystrybutorów naraz na otwartym rachunku lać do waszych samochodów. Mówiłem, że opłaca się śledzić Instagrama. Dzień wcześniej wrzuciłem info, żebyście nie tankowali fur, bo ja to zrobię. Dziś idzie info na Instastory, jaki adres stacji, gdzie działamy. Obstawiam, że z tym, jak wy jako społeczność jesteście zaangażowani, może być delikatny korek. Co tu się dzieje? No tu jest korek już do skrzyżowania, wszyscy z pustymi bakami. Wszyscy stoją po darmowe paliwo, tak ma być. Witam bardzo serdecznie, kłaniam się. Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, jak się domyślam, to stoicie tutaj, ponieważ dzisiaj jest darmowe tankowanie. Mamy przeznaczone na to 60 000 złotych, więc możemy lać ile wlezie. Natomiast z tego co widzę, to już pół Rzeszowa stoi, więc pewnie ten limit zostanie zmieniony i zwiększony. Myślę, że możemy gdzieś tam później poszaleć i o ile w ogóle stacja ma na tyle paliwa pod ziemią, no to będziemy szli gdzieś tam pod 100 000. Zobaczymy jak będzie to szło. Więc moi kochani, zapraszam pod wszystkie dystrybutory. Tu gdzie będzie ktoś od nas z obsługi leje, odjeżdżacie bez żadnego płacenia. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, jesteście k***a wspaniali. 3, 2, 1, tankujemy! 10 dystrybutorów naraz i 100% świadomości, że budżet 60 000 zostanie bezlitośnie rozjechany. Jak mawiał pewien klasyk, no jest wysoko, jest wysoko. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest,
k***a wysoko. Przejdźmy więc sondą uliczną. Zobaczmy, co u tankujących słychać. Dzisiaj jest najlepsza możliwa jazda. Dlaczego? Bo w sumie zeszli, nie? Dokładnie tak jak powiedziała! Bardzo mądrze. Siema mordo! Co ty masz tutaj za zegary? Tu ci chyba nawet trzęsienie ziemi pokazuje. Dokładnie tak. No i kurwa. Ale nie będziemy cały czas tylko na stacji. Korek wypruło taki, że z szacunku do stojących idę możliwie z każdym zbić pionę i zamienić chociaż pół słowa. Fajna akcja. Dziękuję bardzo. Jest E46 i dziewczęta. Witam bardzo serdecznie. Całuję w rączki, kłaniam się, wycałuję w rączki, witam, witam. Manko. Myślę, że jak się nie skończy w stacji, to budżet jakiś tam mamy. Mano. Cały Rzeszów zaklinowałeś! Cały Rzeszów stoi? Ale słuchaj, ja powiedziałem tylko, że paliwo jest za darmo, to wyście zrobili korek. Bo każdy wszystko bierze. Szacuneczek, chuj, pozdro! Mordo, 9,8 się już skończyło. Nie, Zostało 9,5 diesel i gaz. Na chwilę obecną wydaliśmy już teraz ponad 30 000 złotych. Z tego miejsca chciałem równie bezlitośnie wyśmiać napinaczy, co twierdzą, że Budda, a to ten, co go same dzieci go oglądają. No to niezłe dzieci. Tysiące aut w korku, bo 12-latki wsiadły za kółko i opanowały miasto, moi kochani. Jadą tankować. Dokładnie tak. Tak jest. No powiem panu, że dobrze jest. Czyli pan się przygotował. to trzeba się przygotować. No i dobra, w sumie niech tak będzie. Potrzebuje pan do kosiarki, tak? Nie. A, no to do ciągników. No i dobra. No które? 9,5, 9,8. Niech ma, tak? Cyk, pyk i się leje. Wiesz ile? No z 50 litrów. No i to znaczy, że do pełna. Dzieje się. Naprawdę się kurwa dzieje. Paliwo się leje, budżet już zjedzony. Pakujemy dalej, lecimy w stronę 100 000. Ziomkowi od stania w korku nawet zagotował się motor w Peugeotiku. Wujo Budda go tak z kobitką nie zostawi przecież, ale wszystko w swoim czasie. Oglądajcie dalej. Zaczynają się pojawiać również rozrywki. Palę laka do końca, ale trzeba mi zapalić zapór. Pytasz dzika czy sra w lesie. Ile kosztuje taka opona? To ja dam 1000 za taką. Dobra. Czego nie daje? Jakieś błony, żeby zatankować później. A zatankowała pani? A skąd? Wie pan, gdzie to jest kolejka? Nie wiem. To jedyny bon jaki ja mam to gotowa. Mogę pani dać zatankowanie. 300 zł dla pani na pełen bak i 300 zł dla pana. Dziękujemy bardzo. 5 stówek, ale k***wa, dlaczego nie? Trzymaj stóweczkę. I dać na kartę. Co ty masz w głowie, że tak siano rozdaje? Ja po prostu wiem, że zarobiłem je dzięki wam. Dwaj bracia stwierdzają nawet, że oni chcą obciąć się klasycznie. Na Buddę. Taka fryzurka patriotyczna. Ale wyjazd polega na dzieleniu się z wami hajsem, więc pada propozycja. To słuchajcie, zrobimy tak. Dojedźcie na stację, tam my mamy takiego sprintera w AMG, znajdźcie tam Grażynę albo Rafała Haznara. Powiedzcie, że ja powiedziałem, że 10 koła za obcięcie się. Dobra. I oni wtedy będą wiedzieć, że ja tak powiedziałem. Chcecie serio na Buddę się obciąć? Chłopie, normalnie. Ominąłeś się z powołaniem. A na Jerzyka? Ja jestem profesjonalistą. Tak, dobra. Nie, no przyda się. Mocna akcja, bez kitu, mocny temat. Finalnie na paliwo poszło 97 000, 20 koła za usługi fryzjerskie, dodatkowo rozdane na paliwo dla starszych państwa, czy dla dzieciaków, no tutaj możemy sumować 7 000, czyli w sumie dopisujemy do puli 124 000 złotych. Nie dość, że na poważnie, to jeszcze do tego wszystkiego w 100% za mój hajs. 135 000 złotych. Tyle dałem za vouchery, które znajdują się w moich rękach. 135 koła za 50 voucherów na prawo jazdy. W związku z tym chciałbym, żeby ten segment przeszedł 1 sekunda i 1000 złotych i żebyśmy cały ten fragment zakończyli w 135 sekund. Ja w tym momencie w samym centrum Krakowa wrzucam instastorkę na mojego Instagrama z lokalizacją, gdzie się znajdujemy oraz informacją, że zapraszam tylko i wyłącznie roczniki, które w tym roku kończą 17
17 i 18 lat, abyście w dorosłość weszli już z prawem jazdy. Bez przeciągania, zaczynajmy więc. Akcja, akcja i akcja. Ma być 135 sekund, więc należy się uwijać. Niektórzy mają ciekawe rzeczy do przekazania, a całej akcji momentami towarzyszą też fajne emocje. Jest, biegną ziobale. To jest, skąd wybiegniecie? Pod GK, stary. Co ty gadasz? Macie prawa jazdy? Wiesz, ja mam dla was za free. Jezu. 3 koła w kiermanie. Słuchajcie, tu jest jeszcze koleżanka. Gdzie jest ta koleżanka? Słuchaj, koleżanko, ja nie zapytałem, czy jesteś z Krakowa, więc tu jest 3 koła i ciskaj prawo jazdy, a później bokami każde rondo. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Masz prawo jazdy? Nie mam. Chcesz mieć? No to już ci załatwimy. To jest dla ciebie. Dzwonisz, stary, pod ten numer telefonu, podajesz ten kod i robisz prawo jazdy za darmo. O kurwa. Drzwi. Też masz 17 lat? 18. A masz prawo jazdy? Nie. A chcesz mieć? No. No to petarda. Musi być 17 lat albo 18 i brak prawa jazdy. Wtedy możemy działać. Masz 17? Teraz takie 17-latki są? Wyglądasz, chłopie, kurwa, 25. Proszę, stary. Ile macie lat? 17, ale bez dowodu. Nie macie kurwa zdjęć? Zdjęcia można ogarnąć. 3000 zł, chłopie. Wyślij mi ten dowód z 2 stron. Ile razy się tak robiło? Od wrzucenia Instastorki minęły 22 minuty. Na chwilę obecną wyświetleń Instastory 78 000. Zaczyna się narobić kolejka. Voucherów powoli ubywa. A osób posiadających prawo jazdy w Polsce powoli przybywa. Gdzie pojedziesz na pierwszą wyprawę, mordo? Możesz się zastanowić chwilę. Nie wiem, A zrobisz rondo? zrobię. No i kurwa, szkoła wuja. Betę kupuję na pierwszej. Ajajajajaj, czas się nam kończy, więc ostatnie sekundy wykorzystam, aby powiedzieć wam, że podczas rozdawania zdążyła się nam zjechać wielka limuzyna. Nagle znikąd pojawił się wielki amerykański holownik. Panią z Panieńskiego na ziemię jebał tort, a Jędrys postanowił go zjeść. 135 koła w 135 sekund. Jazda. No i wstaje kolejny dzień, a ciekawostka jest taka, że wszystko, co widzieliście do tej pory w materiale, to tak naprawdę tylko i wyłącznie wczoraj. Rozpoczęliśmy o godzinie 4 rano, skończyliśmy o godzinie 21. I już dziś mogliśmy przeczytać całkiem sporo informacji, naprawdę w wielu mediach na temat tego, co wyprawialiśmy na Podkarpaciu. Stanęła skrzynia. Metalową skrzynię w tajemniczej paczce. Całkiem sporą metalową skrzynię. 7777. Natomiast przechodząc dalej, za mną znajdują się 3 samochody. One jeszcze są moje, ale za moment to wszystko się zmieni. Pozwólcie, że wam wyjaśnię. Kupiłem 3 samochody w podobnym segmencie cenowym. Wszystkie wyszukane w jak najlepszym stanie, po serwisach możliwie przystępne w utrzymaniu. Kolejno Audi S3, 2 litry, 280 koni, napęd Quattro, 52 000. BMW E92, legendarne 3.0 diesel, 380 koni, 700 Nm, 62 000. Oraz Renault Megane 3 RS, 2 litry, 250 koni, 2010 rok, bardzo świeża sztuka, 58 000. Zapakowaliśmy 3 auta na 3 lawety i udaliśmy się w dalszą podróż, kierunek Śląsk. Schemat tego, co zaraz zrobimy, jest ale jaram się nim jak dziecko. Widzowi, który ma jakiś samochodzik w średnim stanie, bądź sprawiający problemy o wartości poniżej 10 000, wymienimy na ten, który wybierze sobie z lawety. Osoba, która chce dokonać zamiany, musi wygrać ze mną grę w kamień papier, czyli taka gra o 50 000. Widz nie będzie jednak wiedział, że nawet jeśli przegra, to samochód i tak wyląduje w jego rękach. Robimy to. Jak tak dalej pójdzie i pogoda dalej będzie dopisywać, to tak naprawdę zjadę całą Polskę i rozdam bańkę w klapkach. Natomiast słuchajcie, mamy tutaj ziomka, który nie załapał się na tankowanie paliwa. Napisał mi na Instagramie, że akurat zepsuł mu się samochód. Ja zapytałem, a skąd jesteś? On z Poznania. Powiedziałem, słuchaj, przyjedź do Katowic na jakikolwiek parking, rozłóż się i nie zadawaj żadnych pytań. Nie będziesz żałował. Gość jest. Przyjechał. Zakładam klapka i idziemy pogadać. Siema! Witam cię bardzo serdecznie. Idę pierw do kobitki. Cześć. Cześć, Martyna. Martyna, Kamil. Konrad. Słuchaj, Mordko. Słucham. Chciałeś przyjechać na darmowe tankowanie, ale zepsuła ci się fura. No zgadza się, Tak mówisz? wyszło. A my, słuchaj, robimy taką grubą akcję i w tej grubej akcji mam przygotowane zajebiste niespodzianki dla moich odbiorców, czyli dla was. Czyli dla nas, zgadza się. Opowiedz mi coś o tym samochodzie. To jest Passat B3, 89 rocznik. Upalałem. No. Upalałem niemiłosiernie i po prostu jak stanąłem... Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba to wytłumaczenie. Dalam, no nie powiem, że nie. 1, pół, 2, aż skrzynia zagrzytała, no i stanąłem na światło. W kontrolowanych warunkach, ale ze światłami. Nie no, oczywiście, że tak. Bardzo dobrze, że to mówisz, że to tylko tak. Startujesz sobie ze świateł. Startuję sobie ze świateł, 2000 obrotów powyżej i mi szarpie. Ale tak niemiłosiernie tak. Napierdala.
Dalało kompletnie. No i wrzuciłem kolejny bieg i znowu, kolejny i znowu. No to się zdenerwowałem i goliłem jeszcze raz. No i nie działało. Musiałem jechać jak dziadek na mieście, ludzie aż się śmiali. No i podjechałem pod nogi, to zostawiłem. Słuchaj stary, ja mam dla was propozycję, nie? Ona jest całkiem dobra i mówiłem ci na Instagramie, że jak przyjedziesz, to nie będziesz żałował. Zgadza się. No i ja to podtrzymuję. Słuchaj, właśnie z zatirów wyłaniają się 3 samochody. Żartujesz? No a nie widzisz? Nie. O kurwa. I teraz stary tak, ty wybierasz, który z nich chcesz. No już widzę. I gramy w kamień, papier, nożyce do jednego. Wiedziałam! Jezu, Martyna! Dosłownie powiedziałam, może być tak, że będzie papier, kamień i wygrasz albo nie. Ja mam gęsią skórkę, stary kurwa. Ja też. O Boże, no wiadomo, że ta BM-eczka, no nie? BM-eczka? BM-eczka! No to chodź kurwa, zobaczymy jak one wyglądają z tyłu. Megane RS E92 3.0 diesel. 3.5! To jest wymarzony mój silnik, kurwa! W60 chciałem ją mieć, kurwa, 2 turbiny! I w dieslu! 380 koni, Ja ponad 700 Nm i S3 2-litrowa z napędzikiem quad. Jak ja trójki nie lubię, tutaj jest kurwa świetna. Czyli wybierasz E92. Zgadza się, robimy zamianę. No raczej kurwa, raczej kolego. Które z was gra? Który wysłannik gra? Chłopak, jego samochód. Do jednego. Hop, hop, hop! A może ja spróbuję? Mordo, kurwa, dlaczego? Kurwa, Czemu przejebałeś ten kamień papier? kurwa. Stary, co teraz kurwa zrobimy? Oglądasz moje filmy? No kurwa, no wczoraj oglądałem cały twój film z BM-ką, myślałem, że cię ją przyjedziesz. Ale jak oglądasz moje filmy, to wiesz, że cię tak nie zostawiam. Przejebałeś, ale i tak jest twoja. Nie, bo to kurwa! Kocham cię, Martyna, kocham cię! Ja! Kocham cię! Dajcie kluczyki! Nie wiem, Jak się ziomal cieszy, kurwa! nie mogę w to uwierzyć. Zrzucamy ją z lawety teraz, zabieramy twojego na lawetę i wracasz na koła. Nie! Poważnie, jest kurwa twoja. Nie wierzę w to! Naprawdę w to nie wierzę! W sumie daliśmy za tą furę ponad 50 koła, nie? Ja pier... Grażyna ma wszystkie dokumenty, żebyś ty przekazał nam Passata, Mam wszystko. A Mam my- nawet dokumenty od Niemca, pierwszego właściciela. a my mamy wszystkie dokumenty od E92. PCC też jest po naszej stronie. Jesteś wielki, Dziękuję, że spełniasz marzenia mojego chłopaka. Nie ma za co, no co ty? Będziecie se śmigać razem. Dawaj kluczyk, ja ci zjeżdżam, później już dupy w nim nie sadzą. O Boże, moje marzenie! Jeszcze jedna sprawa, a mianowicie teraz jak zjeżdżałem z lawety, to zauważyłem, że nie jest gościu zatankowany zbiornik paliwa. Co za tym idzie, skoro lubicie podróżować, 1000 zł, zalejcie sobie 2 zbiorniki, a tym samochodem z 2 zbiornikami to przejedziecie naprawdę daleko. E92 ma nowego właściciela. Reakcja naprawdę mocna. Ziomal jedzie do Poznania, a my jedziemy na następną robotę. Siemano! Ty w szoku? A dlaczego? Dla mnie to jest jakaś abstrakcja od Ale- wczoraj, że ja się tu znajduję. Ale powiedziałem ci, przyjedź i I przyjechałeś. przyjechałem. I to przywlokłeś go lawetą po tym, jak się wczoraj zepsuło. Tak, I nie wiesz, co cię czeka. Nie wiem nic. W sumie słusznie. Hej, Co tam u ciebie? Przytulę cię jeszcze bardzo tak. O, Proszę. o k***a, macie trochę rudej. Opowiedz mi o tym Nie, samochodzie to nie trochę jest więcej. Ruda, to jest dynamiczny system uwalniania masy. To Okej. nie jest ruda. To nie ma tak, że coś w tym samochodzie działa źle. Wszystko ma tu swój cel, wszystko działa tak jak należy. Tak? Oprócz może tej chłodnicy i zasilania w tym momencie. I jeszcze paru rzeczy, ale tak to wszystko działa. Czyli ogólnie bez wypadek, nówka, sztuka, funkiel nieśmigalny. Francuz płakał jak sprzedawał. Francuz biegł do samej granicy. Do samej granicy, aż go nie zatrzymali. Słuchaj, mam dla was sytuację, która może wydawać się nieco abstrakcyjna. Ona teraz nie patrzysz do tyłu, dzieje się za naszymi plecami. I w tym momencie na parking wjeżdżają 2 lawety. Te 2 lawety na swoich grzbietach wiozą 2 samochody. Całkiem fajne. Ty wybierzesz jeden z nich i zagramy o niego w kamień, papier, nożyce. Jeżeli ze mną wygrasz, to ten samochód staje się twój, a ja zabieram Peugeot. Chodź zobaczyć samochody, które możesz wygrać. Ja... Nie, ja chyba do końca nie będę wierzył w to, co się właśnie dzieje. Dla mnie to jest tak wszystko... Masz gęsią skórkę, stary. Mam. Obejrzyj sobie oba samochody, zdecyduj sobie, o których chcesz zagrać. Wybór chyba padnie od razu na Megankę. Nie wiem, co mam mówić w ogóle, bo jestem w takim teraz szoku. Adrian, spytaj, który robi mocniej łutu-tutu. Cyk. O wow.
Obydwa są super. Ciężka Stań sobie jeszcze dalej, obejrzyj sobie oba. Weźmiemy jeszcze Kobitę, chodź Kobita. Chodź, chodź. Jak długo jesteście razem? 2 lata będą. No to już masz coś do powiedzenia. Ta Meganka bardzo mi się podoba wyglądowo, tak samo w środku, więc chyba wydech padnie na nią, żeby też sąsiadów nie denerwować po wsiach. A ty które byś wzięła? Momencik. Momencik, jeszcze chwileczkę. Fotel do tyłu od razu podsunie. A jak? Kochanie, tam wygodniej. Tam wygodniej? Czyli gramy o Meganę. Gramy o Meganę, nie? To wygrywam auto właśnie. Gramy do jednego. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Yeah! Jaka jest wartość rynkowa takiego Peugeota? Ja bym stawiał 1500 zł, 2000 zł. To kupiliśmy 2000. Kupiłem tą Meganę za 58 tysięcy i gość zrzucił z 61. Właśnie zarobiłeś 60 tysięcy złotych. Wow. Fajnie, fajnie. No to co by formalności stało się zadość, karta, a właściwie kluczyk do RS-a jest twój. A ja przekazuję ze swojego samochodu. Zostało S3. Chwila odskoczni od aut. Przechodzimy do hulajnogo rovera. Niedaleko do Berlina, pół godziny, max godzinę. Pamiętacie, jak podczas wyprawy do Bośni zabraliśmy ze sobą ziomka Łatwo Gang, który dostał wyzwanie policzyć do 100 tysięcy? Wyzwanie go jednak pokonało. To jest jakieś psychopatyczne wyzwanie. Ale obiecałem, że go tak nie zostawię. Kupiłem dla niego taki oto Łatwomobil. Trochę rower, trochę hulajnoga. Umówiłem się z nim w parku na Śląsku. No i słuchajcie. Nie ma mordzia. Siemka. Słuchaj, jeszcze bez kamery, no nie? No. Jest sprawa. Musisz fest daleko tym dojechać. Tym? No. Dam radę. Ale wiesz, że daleko? A to jest nieelektryczne? Nie. A wiesz, gdzie jest Gibraltar? Gibraltar? Cieśnina? Kojarzę. Wiesz, ile to kilometrów? No 1000? Nie. Więcej? No. Naprawdę? Tak. Więcej niż 2. Więcej niż 2? Tak. Tym? 2998 kilometrów. I tym przejechać? Tak. Kurde, szczerze. Straszne, nie udam się tym jeździć. No jak hulajnogą. 3 koła tym? No. Ja nie przeżyję. Już miał mnie na sumieniu. Idą operatorzy. Dobra, żartuję, mordo. Tak? Musisz tym dojechać do Berlina. O kurde, myślałem, że jest już mój koniec. Ty, ja nie wiem, powiem szczerze, zatkało mnie. Ja tak stoi, tak myślę, dobra, nie no, umrę. 500 km, 4 dni. Bez spania, longiem. Tutaj z górki masz zdecydowanie łatwiej. No tak. Pod górkę troszeczkę ciężej. Ile mam na to? Nie masz limitu czasowego, ale do zgarnięcia 50 tysięcy. Okej, kurde, dzięki. No fajnie byłoby to zrobić 2 dni, ale to chyba niemożliwe jednak. Ale w 3 do zrobienia w sumie tak, ja bym się postarał. Ja już słyszałem raz twoje na luzie. No pamiętam to. Proszę Państwa, to jest za łatwe. Młody przyswoił, co ma do zrobienia, przyszedł więc czas na jazdę testową. Wojtek, czyli fotograf, zasadniczo ma swoje zdanie. Jest chujowy w dym ten rower, co? Tragedii. Ale jak z górki jest kozak, ten plecak nawet dodaje tempo. Łatwomobil jest w ataku. 50 tysięcy w grze, a my wracamy do tematu Audi. Trzecia osoba musi zostać przez nas znaleziona na tak zwanego partyzanta, gdzieś na ulicy. Stacja benzynowa. Są samochody pasujące pod wymianę, ale wyszedłem na wabik. Nie należą do widzów kanału. Jedzie stare A4, starszy pan, ale również nie widz kanału. Śmigamy, szukamy. Dojeżdżamy aż do Szobiszowic i po godzinie na krótkofalówce pada hasło. Halo, halo, patrzcie na światła, goście ściągnięty na holu. Co tu się stało? A, nie pytaj! Jedźcie gdzieś! I w końcu jedzie ziomal na holu, kliówą starą, ciągnięty przez starą A-klasę. Idę na pasażera. Cześć mordo, mogę? Dawaj. Kacper, miłość. O k***wa, jak to z pociągu! Lepiej się nie dało. Gość ma jakąś awarię i leci na holu. A few moments later. O, zaczyna padać, k***wa, idealnie, super, świetnie. Co się dzieje, mordy? Co tu się stało? Wiesz co, prawdopodobnie rozrusznik, akumulator już wymieniliśmy. To jest twoja fura? Tak. I ile ją już ma? 2 lata będzie? W sumie fajna. I co, jeździsz ją do pracy, do szkoły, na studia? Który ty jesteś rocznik? No bo słuchaj, mam dla ciebie propozycję. W tym momencie na parking wjedzie laweta. Z zupełnie innym samochodem. Myślę, że spodoba ci się ten samochód i zagramy w kamień, papier, nożyce do jednego. I jeżeli wygrasz, ty bierzesz tą furę, a ja zabieram twoją. O kurde.
Co się dzieje? Ziomal potwierdzi, że to prawda. Tak, normalne akcje. S3, 2 litry, 280 koni mechanicznych, oszczędny motorek, manualna skrzynia biegów, napęd na 4 koła. 280 mam teraz tętno. Jasiu, warto? Warto. Ja nie jestem fanem Audi, ale... Ale deal jest taki, że nakładkę na kierownicę zostawiam. Zostawiasz sobie, nie ma problemu. Dobra. Kamień, papier do jednego. Zrzucamy ją z lawety, podpisujemy papier, ty dajesz mi swoją, ja biorę tą. Dobra. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Nie wierzę! Mordo, mówię poważnie, gdzie jest kluczyk? Przypadkowo spotkany ziomal, nagle ciągnięty przez A-klasę na holu stara kryjuwa. I teraz stajesz się właścicielem S3. Daliśmy za nią 55 000. W ogóle kto mi uwierzy, nie? Ja wahacze kupiłem, akumulator, kur... A ona nie ma przeglądu. Ej, Jasiu, głupi to zawsze ma szczęście, co? Lata praktyki w papier, kamień, nożyce w końcu przyniósł swoje rezultaty w postaci kluczyków do auta. Ja rozmawiałem z Kacprem przez telefon i mówię, jakiś skam, nie zjeżdżam. Kolejna akcja wymaga od nas przejazdu ze Śląska aż pod Kalisz. Na trasie jak to na trasie. Różne wypadki mają miejsce. Czasem nawet dosłownie. Patrzymy, a tam chłop w rowie. Mocno badałem, słuchajcie, czy nie jest wstawiony, ale nie był. Był trzeźwiuteńki. Elegancko. A to pan nawet znak skosił. No widzi pan, no. A co się tu stało? Jakoś chwilowo mi się kurwa pomroczniej zrobiła. Tak? No. Kurde, ale szkoda fury. No jest trochę rozwalone, ale się pan strachu musiał najeść. Trochę się strachu najadłem. Tu uderzyłem, a tu się odbiłem, nie? No. Ja panu powiem tak, my jedziemy teraz przez całą Polskę i pomagamy ludziom jak leci. Aha. No i tak patrzymy, pan w rowie, nie? Ja nie będę panu dużo czasu zabierał. Tu mam 10 000 dla pana, niech pan bierze, niech pan nie pyta i niech pan sobie naprawi fureczkę. Żartuje pan. Nie, poważnie mówię. Ale nie. Wszystkiego dobrego. Szufelka i niech się pan niczym nie przejmuje. Dzięki ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Następnie sobie pyrkamy drogą krajową, a tam niewiasta. Widzimy, jak sobie dzielnie pedałuje. No więc co? Do kobiety pasuje więc wyciągnąć pomocną dłoń. Przepraszam. Co tam, gdzie jedziesz? Nie wiem, przed siebie. Tak sobie pojeździć? No. Ciekawe, czy jest widzką kanału. Chyba nie. A kojarzysz taki kanał, co ja robię, czy nie? Nie. A masz chłopaka? No nie nagrywacie, stresuję się. Bo fajnie wyglądasz, jak jedziesz na tym rowerze. Dobra. Stąd jesteś? Na rowerze to raczej stąd, nie? Jak dobrze mówi właśnie. Ja ci chcę dać pieniądze. Ale po co? Normalnie kup sobie coś fajnego. Wszystkiego dobrego. Buziaczki. Ile ty jej dałeś? Cieszyć 1000. Laska sobie jedzie na rowerze i dostaje dychę, no nie mam pytań. To już jest k***a rozmach taki, że po prostu skala pęka. 1000, 1000, 1000, 1000. I takich tysięcy łącznie mamy 50. Ale oprócz tego mamy również 50 000 tutaj. A cały ten segment ma za zadanie pokazać wam dwa różne sposoby na pomaganie w schronisku. Otóż 50 000 numer 1, które przed sekundą wylizała mi krowa, to 50 000, które ja przekazuję dla tego schroniska. Mogą sobie za to zrobić remont, wykarmić pieski albo krowy, a drugie 50 000 zostało posegregowane po 1000 nie bez powodu. Każdy z 50 wolontariuszy, który przyszedł tutaj po moim ogłoszeniu na Instastory, dostanie 1000 zł za wyprowadzenie jednego pieska na spacer. I to właściwie ma za zadanie pokazać każdemu z was, że jeżeli na przykład z jakiegoś powodu nie macie możliwości wzięcia psa, to możecie po prostu udać się do zaprzyjaźnionego schroniska i takiego psa na spacer wyprowadzić. Chodźmy więc i na początek dajmy im 50 koła. Przeszliśmy wzdłuż całego obiektu, aż na dziedziniec. Masa piechów dookoła, więc dla mnie to najlepsze możliwe warunki. Sięgam po magiczną torbę. Na co wam są najbardziej potrzebne teraz środki? W tym momencie zbieramy na wykupienie Wojtyszek, żeby zakończyć mordownię tak naprawdę. Nie ukrywam, że na to trzeba zebrać 5 milionów. Jakąś część już mamy zebraną ze zbiórki, żeby to był zwierzęcy raj, a nie mordownia, tak jak to było przez ostatnie kilka lat. Słuchajcie, nie będziemy jakoś dużo przeciągać. Robimy akcje, które jeździły po całej Polsce. Mamy tu taką skromną torbę. Tą torbę mamy do podziału na całą Polskę. I chcemy pokazać podczas tej akcji dwie rzeczy. Pierwsza
Pierwsza jest taka, że możemy wam przekazać środki, którymi nie wiem co zrobicie. Natomiast tu jest 50 000 złotych, które zostawiamy u was. A tu mamy posegregowane po 1000 złotych dla tych ludzi, którzy tutaj przyszli, żeby wyprowadzili pieski na spacer. Następny etap to wpuścić 50 widzów i dać im opcję wyprowadzenia piechów, a 1000 PLN-ów potraktować jako formę zarobienia hajsu za spacer. Miejscowość jest naprawdę bardzo niewielka. Tysiak dodatkowo siana w budżecie może fajne rzeczy przynieść, na przykład na początek wakacji. Dziękuję, super inicjatywa, może się zacielić te pieski. Naprawdę tutaj jest tak... To przychodź częściej bez tysiaka Ja wyprawić. tutaj mieszkam, więc wiesz... To normalnie codziennie, to chłopak dogada się z chłopakami. Pierwsza tura wyprowadzających idzie na polanę, a ja zmykam cyknąć fotę i zbić pionę z tymi, którzy w kolejce poza pierwszą 50. Sprawa idzie sprawnie, elegancko, więc sam również biorę się za spacer z futrzastymi ziomalami. Krowa! Mam krowę na spacerze. Kocham pieski. Ty nim sterujesz? Tak. Daj pokierować. Zdalnie sterowane dziecko. Pa, do tyłu teraz jedzie. Fajnie jest? Dobra, oddaję pilota do dziecka, bo wszyscy jesteśmy świadomi, że zaraz zaliczę dacha. Lepiej jak młody jednak zostawi głowę na swoim miejscu. 100 000 dopisujemy do licznika. Pomaganie pieskom to bardzo ważna sprawa. Bardzo ważna. Płatna subskrypcja, ale w nieco inny sposób niż na co dzień. Na dobry początek 20 000, Dycha i Dycha oraz Wrona, który w Sopocie na plaży idzie i pyta: subskrybujesz Buddę? Jeżeli tak, to dostajesz dyszkę. W związku z czym, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to klikaj, bo może kiedyś trafi na ciebie. My to wszystko widzimy z odległości. Mamy długą lufę, czyli teleobiektyw, a oprócz tego mamy okulary z wmontowaną kamerą szpiegowską, której nie widać. Je zakłada Wrona, lecimy. Zakładamy jeszcze słuchawkę do ucha, aby była łączność oraz startujemy dronem z mega zoomem. Na pierwszy strzał Wrona wybiera ratowników. Cześć, przepraszam. Pytanko mam takie, bo widzę, że jest chwilka przerwy. Mam takie pytanko, subskrybujecie może Buddę na YouTubie, czy nie? No tak. Pokaż. A ja nie wiem, Pracy. czy ty mnie nawet nie sprawdzasz, nie? Ratownik mówi, że subskrybuje, ale nie chce pokazać. Ale to o co chodzi? No stary, muszę tylko zobaczyć. Poszedł. Szuka telefonu w plecaku. Dobrze, nie podszedł do nich, nie powiedział: co tu robicie, panowie? Co tu robicie? Jest sub, no. Trzymaj, stary. Rzucaj, mów normalnie. Wszystkiego dobrego. Siemanko. Ale patrz jak chłop się przestraszył. Wiesz, nie wziął tego do ręki. A nie no, ma w ręce, czy nie ma? Rzucił na ziemię, on dał krok do tyłu. I tak stoi i nie wie co z tym zrobić, patrz. Patrzy się, co zrobić z tym, stary. Nie wie co zrobić, Tłumaczą temu góry teraz. Patrzą na to jak na skrzynkę w domu dziecka. Wyciągnął rękawiczkę, zakłada niebieską rękawiczkę, żeby to podnieść. Ogólnie ziomale są w lekkim szoku. Poszła do nich Grażyna zapytać co i jak z odpalonym FaceTime'em, żebym się im pokazał. Siemano, ja słyszałem, że subskrybujesz, a jak subskrybujesz, to się dycha należy. Kasa w sumie spoko, bo 10 koła zasili budżet ratowników. Wrona atakuje ponownie. Cześć, przepraszam, ma pan, albo ty masz może Instagrama? Mógłbyś wejść na Buddę, kojarz Buddę? Tego youtubera? Bo jest akcja i dodaję na story na bieżąco, mi się wyładował telefon. Co to za akcja? Gdzieś dodaję, gdzie jest i chyba jest gdzieś w okolicy. O stary, obserwujesz Buddę, trzymaj stary. Wszystkiego dobrego. Co ty dupisz? Patrz. Macie to? Mamy, sprawdzamy co robią. On ma hajs w ręce, czy Tak. wpadł do wody? Tak, nie, wziął go do ręki, dostał do ręki. Schował go do kieszeni w tej chwili i chyba mówi mamie co się stało. Tak, z nim jest mama, chłopie, bo to jest mama, tata i syn chyba. I młody właśnie dostał dychę do ręki, chłopie, idą jak gdyby nie... Ty młody tak przypalił, że schował do kieszeni, żeby się rodzice nie zorientowali. Rodzinka normalnie spaceruje sobie dalej wzdłuż brzegu. Ja to jestem w delikatnym szoku, że nie wiem, nie liczą siana, ani nie sprawdzają, czy to w ogóle są prawdziwe pieniądze, no ale może nie chcieli robić tego w miejscu publicznym. Finał ich historii taki, że ja tutaj, a oni zaszli aż tutaj. Byliśmy więc bliżej niż myśleli. Mamy awarię okularów. Popsuły się. A Rudy, jako że to kaskader, wpada na świetny pomysł. Weźmie hulajnogę i będzie udawał, że stracił nad nią panowanie, a jak ktoś mu pomoże, to będzie przecież idealny pretekst, żeby zagadać. Mówię poważnie. Nie wiem jak chłop na to wpadł, ale kaskaderem jest odkąd się znamy. Jezus Maria. Ała. Rzeczywiście! Ała, to wszystko boli!
Mam nadzieję, że ci nic nie stało. Nie no, chyba nic. Subskrybujesz może Buddę? No. Pokaż. Wydaje mi się, kurde, nie wiem w sumie. Mogę nie subskrybować. Na pewno znam, no ale mogę nie subskrybuję. Nie subskrybujesz. Jak coś to na Instagramie, na Instagramie. A Instagrama może obserwujesz? Kurde, na pewno nie. A co rozdajesz? Nie no, od razu rozdaję. Nie obserwuję. Szkoda. Zaobserwuj, kiedyś ci się to przyda. Siemano, mam takie pytanie do was, bo widzę, że się tu uśmiechacie ładnie. Oglądacie może Buddę? Tak. A subskrybujesz go? Chyba tak. Albo na Instagramie obserwujesz? No to tak. Poka. Będzie? Czy nie będzie? Co za emocje? Będzie, nie? Zagram. No jest elegancko, stary. Opłaca się subskrybować. Trzymaj, stary, na wakacje. Ja muszę spalać. Bawcie się. Mamy 30 patyków wręczone, sam uzbrajam się więc w 2 kanapki, podyszkę i ruszam. Ściągam czapę, aby przestać być incognito i zaczepia mnie ziomal z kobitką. Z oczu im patrzy, jakby chcieli pojechać na fajne wakacje. A subskrybujesz kanał? Oczywiście. A poka. Ja sprawdzam, jak ktoś fotę sobie robi, czy subskrybuje kanał. Oczywiście. Popatrz, ja mam tutaj takie coś dla ludzi, którzy subskrybują. Dzięki. Zróbcie coś fajnego na wakacje. W międzyczasie podchodzi wolontariusz zbierający na chłopca z porażeniem. Widzem nie jest, ale cel szczytny. 5 koła do puszki. Kolejno pojawia się mordeczka, która zna, ale niestety. Kurde, dałoby radę zdjęcie. Mordo, dałoby radę. A subskrybujesz kanał? No pewnie. Pokaż. Nie wiem, czy wylogowany jestem. No to jak wylogowany, to nie będzie. No właśnie. To jeszcze Instagrama zobacz. Followujesz? O, followuję to chyba. Nie. No to mordo. To tylko zdjęcie zrobimy. Dobra, zdjęcie tylko zrobimy, no niestety. No nie miałem, no. Ale szybko sytuację ratuje ta oto dwójeczka. Co tam, mordziu? Cześć, można? O. Co, z łatwogęgiem tu jeździcie? Nie, łatwogęg do Niemiec. Łatwomobil raczej nie był przystosowany, żeby przejechać 500 km, ale spokojnie. Naprawimy to. Subskrybujesz, mordo? Subskrybuję. Poka. Subskrybuję. Bo nie wierzę. Muszę to zweryfikować. Oczywiście, że ci pokażę. O i co? Ogląda codziennie. Masz inne? Ja mam 5 kont. A poka na Instagramie może obserwujesz? Na Instagramie to na pewno, to zobacz, jako pierwszy mi się tu gdzieś zawsze wyświetlasz. No pewnie, że... Obserwujesz, no to tak. 5 dla obserwującego. Na wakacyjki. Dzięki. Jezu, cześć! Trzymaj. Widzisz, opłaca się obserwować. Młode zakochańce jak odchodzą, to nagrywają jeszcze jakieś filmiki, że dostali i pokazują siano. Trójmiasto, dziękuję za gościnę. Postaram się bywać częściej. Miło było zostawić u was 50 kloca. Schemat działania jest bardzo prosty. Już wyjaśniam. Na szali 50 000. Z czasem okaże się jednak, że 60. Stolica. Na Instagrama wrzucam lokalizację. Parking miejsca, w którym się znajdujemy. Pierwsze 200 osób, które pojawi się na miejscu, ustawia się w klasyczną kolejkę. Nasza społeczność jest w opór zaangażowana. Wszyscy doskonale wiedzą, że jak piszę na Instastory, że gramy o 50 kloca, to nie jest to żaden żart. Ty, co to, Borkoś? Let's get it. Popping bottles nightly. Yeah, we're dancing slightly. This bass has got me feisty, feisty, feisty. Whoa, popping bottles nightly. Yeah, we're dancing. Byłem w pracy, rzuciłem klucze szefowi na stół, powiedziałem, słuchaj, widzimy się jutro, wychodzę, cześć, trzasnąłem drzwiami i przybiegłem. W puli 200 piłeczek ping-pongowych, 50 z nich opisanych cyfrą 7, 150 inną, losową. Każdy we wspomnianej kolejce z zakrytego pojemnika może wylosować jedną piłeczkę. Osoby, które będą miały farta i wyciągnęły 7, zapraszamy na przygotowaną halę, czyli pole do gry. Środkowa linia to czerwony pas. Jest to pole neutralne. Wyjście do przodu oznacza odpowiedź tak. Wycofanie się oznacza odpowiedź nie. Na pytanie odpowiada tylko jeden z 2 wariantów. Pytanie testowe, aby każdy kumał, o co chodzi. Czy stolicą Polski jest Kraków? Grający mają 10 sekund, aby wybrać, po której stronie stają. Wygrywa ostatni gracz, który zostaje na polu gry. Dla was w tym momencie wlatuje lista 10 pierwszych pytań. Oczywiście nie będę wam pokazywał przebiegu całej gry, bo będzie to trwało godzinę. Natomiast ku mojemu zaskoczeniu masa grających pożegnała się z wygraną na pytaniu numer 8. Czy Lamborghini Huracan wychodziło tylko i wyłącznie w wersji z silnikiem V10? Powiem tak, trochę z was odpadło. Osoby, które stoją z przodu, zostają.
Powoli odpada osoba za osobą i powoli liczba grających topnieje. 17. Czy najpopularniejszym uploadem na moim kanale jest Hot 16 Challenge 2? Takiej sytuacji się nie spodziewaliśmy. Powinien każdy z was odpaść. Natomiast przewidzieliśmy to i macie szczęście, że żaden się nie wyłamał, bo to oznacza, że wszyscy wracacie na środek. Serio? O kurde. 21. Czy to prawda, że to narciarz wygrał wyścig z lancerem na stoku narciarskim? Na pewno. Gratulacje dla tego pana. Subskrybujcie Budę Ziom, ale ponieważ właśnie takie konkursy później możecie odwiedzać. Nie wierzę w to totalnie, ale ja pierdzielę! Ziomale, był wyścig, ale wyścig wygrał Lancer o 3 sekundy. 50 000 złotych ląduje w twoje łapy, mordo. Ja pierdolę! Ja! Kamil, Ziomal ma 5 dych. Poczekajmy jednak, bo bardzo mi szkoda masy widzów, która odpadła na pytaniu o silnik w Lambo i nie było tego w planach, ale proponuję im. Gramy w kamień, papier, nożyce. Jeśli wasz reprezentant wygra, to zagramy o dodatkowe 10 000, natomiast w kamień, papier następuje egzekucja 3-0. Mimo wszystko zapraszam ponownie na środek. Ja nie słucham już nikogo, słucham tylko własnego instynktu. Zamykam oczy i po prostu tam, gdzie jest odpowiedź, tam idę. I ponownie z każdym pytaniem ilość grających topnieje. Dochodzimy do finału. Pamiętajcie natomiast, że z każdym kolejnym pytaniem jego poziom trudności rośnie. 34. Czy Toyota GR Yaris Grażyny była pomalowana sprayem? Kolega już wie. Była pomalowana markerem. Finalnie, tak jak wspomniałem, z 50 kawałków zrobiło się nam 60, a ziomek tego samego wieczora kupił E46. Grającym dziękuję, a z czekającymi przed halą lecą pamiątkowe foty. Czas na finał. No to co? Grajewo nad rzeką Ełk. No Podlasie. I Warta Grajewo, lokalny klub. Przyjechaliśmy popykać z chłopakami w piłeczkę, ja na bramce. Wiecie co? Niech wiedzą. A właściwie to zaraz się dowiedzą. No i mamy finał. Naprawdę robi się już grubo. Nie gaś tego filmu, mordo, bo dobrze się już rozpędziliśmy. Siemano panowie. Przyszliśmy popykać w piłę ze względu na to, że wasz klub w tym roku ma 100-lecie. Ale jest czy tak nie jest? Jest. Panowie, przybywamy do was z bardzo prostą misją. Ja na bramę, wy strzelacie karne. I sytuacja jest banalnie prosta. Widzę z oczu, że kilku z was będzie próbowało mnie zajebać, jak zaraz się dowiecie. Ale przeczytajcie sobie na plecach. Każdy z was może strzelić karnego, dostać 5 koła, później następnego, kolejnego. Finalnie każdy z was może strzelić 5 karnych i każdy z was dostanie na głowę 25 000. Tu mam bułę. Dobra, wchodzimy w to. Jeżeli ktoś z was nie strzeli karnego, dostaje 1000 nagrody pocieszenia. Sytuacja, w której strzelisz 3 karne, dostajesz 15 000. A jest git? Ale git! No i kurwa! To czekajcie, teraz muszę to pozbierać. Mów mi kurwa Jerzy Labuda. Jerzy Labuda to jest krewny Jerzego Dudka. Zrobię tutaj Dudek Dance. A żeby zaraz nie było przebitki, jak cię wynosimy tylko. Może tak być, może tak być. Raz, dwa, trzy, Chłopaki chcieli mnie przestraszyć, ale nie chuja. Ja jestem gotowy. Chodźcie tu, chodźcie. 0 złotych. Tak jest mój okrzyk. brawo! Tutaj w Grajewie Sergio Ramos. Jak chłopaki dalej będą tak średnio strzelać, to tutaj początkowo było 18 zawodników, a nie 11. Jeszcze dodatkowych 7 weźmiemy. Bierzemy kolegów, którzy byli wcześniej, ale nie weszli. Kamień, papier, nożyce do jednego, czy jeszcze raz podchodzisz? Dobra. Dawaj. Hop, hop, hop.
Kurwa. Dobra, podejdź. Nie, czekaj, to CBR-kę mi chcesz dać. No, szczerze mówiąc chcę, stary, żebyś miał na motocykl. Wydaliśmy 98 000, budżet jeszcze jest, wchodzą zawodnicy z ławki rezerwowej. Do wygrania kolejne, ile? 175 000 znowu w grze. Ile ta CBR-ka? Musisz 4 zająć. No muszę, ja wierzę, że mi puścisz. O nie! Piątkę nazbieram sam. Bardzo dobrze. Dzięki. No i cyk, ziomal ma 15 na CBR-kę, jednej nie wpakował, piątkę dozbiera sam. Mamy nowego ściga na drodze. Piłka za dzieciaka była mi serio bliska. Marzenia o zostaniu piłkarzem, zarabianiu na tym siana, wielkich stadionach i tak dalej. Oczywiście 99% przypadków weryfikuje dorosłość. Stąd padł wybór na chłopaków, którzy pykają sobie w Warmii Grajewo. I sztos, łącznie 18 osób, 198 kobla zostaje na Podlasiu. Grajcie panowie i niech wam się wiedzie. No i cyk, tym oto sposobem oficjalnie 1 milion złotych pękło. A właściwie to z tego 1 050 000 wciąż mamy w zawieszeniu. Już nie w zawieszeniu, proszę państwa. Zrobiłeś to? Tak jest. No to skoro ty to zrobiłeś, to 50 000 złotych oficjalnie już nie jest w zawieszeniu. Dziękuję bardzo. Posprzątałbyś go, bo zakończenie bym chciał zrobić. Tak jest. Dzięki. On to zrobił. On to zrobił. Ale co tu w sumie dużo gadać na zakończenie? Myślę, że ten film mówił sam za siebie, a właściwie to robił sam za siebie. Bardzo miło mi było z wami wszystkimi podzielić ten 1 milion złotych i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie taka okazja. Kurwa, wiedziałem, że coś jeszcze. Przecież jest spotkanie z Dozem. Ja se tydzień latam po całej Polsce i pieniądze rozdaję. Zaszczelą mnie. Na bank mnie zaszczelą. Spotkanie zarządu jest. Kurwa, mówię wam. Będzie dym, będzie dym.